Amerykański senator nie pozostawił suchej nitki na prezydencie Ukrainy. Ukraina jest najbardziej korupcjogennym krajem na świecie. Nawet teraz, w trakcie wojny, ten kraj pogrąża się w jeszcze większej korupcji. Żeleński, lądując w Stanach, myślał, że dymisjonując kilku ministrów, w tym ministra obrony Reznikowa, myślał, że rozwiąże problem niedopełnionych kontraktów militarnych, na które otrzymali pieniądze od rządu USA. Who was removed after it was discovered that the Ministry of Defense had mishandled military contracts. Last month, Zelensky fired all 24 regional military recruitment chiefs because they were, quote, involved in illegal activities, including enrichment. Last October, kilka miesięcy temu odkryliśmy, że tysiące amunicji, kamizelek kuloodpornych oraz innego uzbrojenia trafiło w ręce gangów oraz agencji podających się za humanitarne podmioty. Rząd USA postanowił zapobiec temu, wyznaczając specjalne inspekcje, aby się upewnić, że nikt nie okrada Amerykanów z ich pieniędzy. Czy to fair jest wobec Amerykanów? Miliony Amerykanów codziennie mają problemy z dostaniem posiłku. Czy potrafimy im powiedzieć, że to jest dobra inwestycja? Lokowanie pieniędzy w Ukrainę? Niektórzy na Ukrainie twierdzą, że Ukraina zmierza w dobrym kierunku, aby zostać krajem demokratycznym. Niestety to nie jest prawda. Ukraina musi pokonać daleką drogę, aby stać się demokratycznym krajem. Czy to jest ok, że wysyłamy im setki miliardów dolarów, a oni szantażują nas, że aby odbyły się wybory na Ukrainie, musimy im dosłać więcej pieniędzy? Czyli co, jeżeli im nie wyślemy kolejnych miliardów, to prezydent Ukrainy będzie pełnił rolę prezydenta dożywotnio? Przez to, że im nie wysłaliśmy tych pieniędzy, to anulowali wybory. You're telling me we're sending $100 billion to a country that's not going to have elections? We're going to send $100 billion to a country that now has what, a president for life? I say, oh, well, we could, but it's difficult. Does anybody remember the American Civil War, where 600,000 people died and yet we didn't miss an election? They've canceled the presidential election. We should cancel our aid. W odpowiedzi na to powinniśmy anulować pomoc finansową dla Ukrainy. To nie są jedyne nieprawidłowości, jakich dopuścił się prezydent Żeleński. Despite Zelensky's charm offensive this week, his actions also deserve scrutiny. Citing national security concerns, Zelensky has banned Rozkazał on zamykać na Ukrainie kościoły i aresztować kapłanów. And has ordered Ukrainian law enforcement to raid churches and arrest priests. Żeleński chce, aby Ukraina była demokratycznym krajem, a jednocześnie banuje 11 partii opozycyjnych w ukraińskim parlamencie, w tym największą platformę opozycyjną, drugą siłę polityczną w kraju. Opposition Platform for Life, the second largest party in Ukraine's parliament and the one which held 44 seats. Żeleński ponadto banuje opozycyjne media i aresztuje dziennikarzy. To brzmi dla mnie bardzo demokratycznie, co on tam robi. Żeleński ponadto nakazał filtrowanie przekazów medialnych, nakładanie kar finansowych bez żadnych wyroków sądowych. To brzmi ponownie dla mnie bardzo demokratycznie. That sound like the actions of authoritarian regime. If you suspect these do sound like an authoritarian regime, you're right. This past July, a Swiss intelligence report observed, quote, authoritarian traits in Zelensky as he tries to push the mayor of Kiev. Ponadto osłabił rolę mera Kijowa Witaliego Kliczko, który chciał kandydować w wyborach prezydenckich, które Żeleński i tak odwołał. Citing martial law, Zelensky stated that those elections will not take place. Martial law, no elections, banning opposition party. I tak się dzieje właśnie na Ukrainie, gdzie idą setki naszych miliardów dolarów. To nie są nasze pieniądze, bo pożyczamy je od Chińczyków, aby wysłać na Ukrainę. In 2021, Zelensky fired multiple government officials, including his prime minister, for investigating a Ukraine oligarch who just happened to be a key backer of Zelensky's presidential campaign. The United States placed sanctions on this oligarch for his involvement in significant corruption,
And earlier this month, he was finally arrested. Clearly, Ukraine and the regime are not paragons of democracy. Nie możemy przejść nad tym wszystkim obojętnie i stawiać bezpieczeństwo Amerykanów nad bezpieczeństwem innego kraju. This is about American interests in our national security. Every day this war continues is another spin of the roulette wheel with another chance of it stopping on Armageddon. And we are paying for the privilege. We cannot Im dalej continue with będziemy w to business as brnąć, tym usual. będziemy coraz We cannot słabsi. continue to put the needs of other countries above our own. We Nie cannot ocalimy save Ukrainy, Ukraine pogrążając by dooming ekonomicznie the US Amerykanów. economy. And we certainly cannot save Ukraine by fighting a war with Russia. As we go Bez względu na to, ile further wyślemy and further amunicji, into broni, debt, tym we become bardziej weaker. będzie to stawać się coraz It's not trudniejsze just do that realizacji. this is not helping our Nie national możemy stawiać security. interesu The very Amerykanów nad threat to interes our national Ukrainy. security is our debt. The more we send money overseas, the more we deplete our munitions, the worse things get. No matter how sympathetic we are to the Ukrainian people, we must put the American people first. And to that end, I encourage my Zwracam się do reszty członków, abyśmy przestali być zakładnikami wsparcia dla Ukrainy. Dziękuję, panie prezydencie. Thank you, Mr. President.